Widać tam domek? Teraz widać. Dzisiaj zobaczycie największy aktywny gejzer na Islandii oraz w Europie. A tu daj przybliżenie na tego. Nie da się przybliżać. Widzisz, on tak podskakuje tutaj w tym, w tej kałuży. Tam mieszka Baba Jaga. Znajdujemy się w dolinie Hoykadalur, która słynie ze swoich źródeł geotermalnych. W jej granicach znajdują się gejzery oraz inne gorące źródła. Główną atrakcją tego miejsca jest gejzer Strohkur, który wyrzuca słup wody o średnicy 3 metrów na wysokość około 30 metrów. Blisko niego znajduje się również gejzir, który kiedyś był najwyżej strzelającym gejzerem świata, natomiast dzisiaj jest już prawie nieaktywny, ale o tym za chwilę. Możesz już się przygotować. Gejzyr i Strohkur są jednymi z głównych atrakcji trasy Złotego Kręgu. Spacerując po dolinie wyczuwalny jest zapach siarki, który przypomina zapach zepsutych jaj. Gejzyr oczywiście nie wybucha na zawołanie, więc bardzo proszę uzbrojcie się w cierpliwość, bo naprawdę warto. Wybuch zobaczycie za minutę, ale normalnie wybuchał w ten dzień co około 4 minuty. Wystraszył się. Trzeba krzyknąć tak To czeka na wybuchnie? Zobacz, tam on wybuchnie, ale w drugim pokoleniu. W drugim pokoleniu jak może będzie miał. On nie bucha już. Zdechł. Ten główny. Ten główny, to nie ma na co czekać. A my możemy jechać na ten łapkę. A, gdzieś tam. Ale też, widzisz, woda coś tak, o, Może już też nie wybucha. tylko tak stoi. O, pierwszy, kurde. Walnęło. O, To ty żeś weźmie klika. akurat mi zgasł ten. Zgasł miękry. Walnęło. Jeszcze nie zdech całkiem. Nie, zresztą nie jest wtedy. Teraz walno. Już włączyć? No. Nagrałaś cały? Tak, z początku. To ja Ja prawie. wiedziałam, że jak ta woda widzisz, przy brzegu, jak ona mocno tak do brzegu i do tyłu, to zaraz będzie. Tak wystrzeliłam. Tak, gejzery już zaliczone. Widzieliście wybuch? Widzieliście wybuch. No trochę długo się czeka, 4 minuty praktycznie na wybuch dzisiaj się czeka. Podobno normalnie 30 sekund, 40. To był ten mniejszy wodospad. Jak to jest tam? To był ten mniejszy gejzer. Teraz idziemy na ten największy gejzer. Aktywne gejzery takie jak Strohkur są bardzo rzadkie. Aby mogły powstać, konieczne jest spełnienie kilku ciężkich warunków. I to właśnie tutaj, na tej wyjątkowej wyspie, jaką jest Islandia, było możliwe ich powstanie. Spacerując po dolinie, pamiętajmy, że temperatura wody w gorących źródłach dochodzi nawet do 100 stopni i pod żadnym pozorem nie powinniśmy jej dotykać. A teraz wróćmy do gejzyra. To od jego nazwy pochodzi słowo gejzer, a oznacza tryskać, wybuchać.
Najstarsze źródła pisane mówiące o gejzerach w tej dolinie pochodzą z kronik z 1294 roku. Największą odnotowaną wysokością wyrzutu wody było 170 metrów podczas erupcji z połowy XIX wieku. Co dalej czekają? Udało nam się zrobić zdjęcia, ale bardzo ciężko. Nie jest jakoś spektakularne. Tutaj jest ten największy, niestety, który już nie wybucha. Gejzer, idziemy do niego. Tam się pytałem, czy możemy wejść, ale niestety nie zdążylibyśmy wrócić. Nie jest to niby połączone z tą wycieczką. Mamy godzinę czasu, a widocznie za mało. Czy jak się podobał gejzer? Fajnie. Idziemy w prawo. Idziemy na ten uśpiony gejzer. Podobno był jeszcze wyższy od tego, co wybuch widzieliście. A czemu? Bo znalazło ciśnienie ujście gdzieś, no i nie ma jak. Ale dalej się kopci, dalej wali siarą. Taka siara. No jakby teraz walnął. Pod koniec XX wieku aktywność gejzyra znacząco zmalała. Krótkotrwały wzrost częstotliwości i siły wyrzutu nastąpił po trzęsieniach ziemi w czerwcu 2000 roku. Wysokość wyrzutu wody osiągnęła wtedy ponad 120 metrów. Natomiast według stanu na rok 2017 gejzer ten wyrzuca wodę jedynie na mniej niż 10 metrów. I to kilka razy w roku. Mi niestety nie udało się go zobaczyć w akcji. Brak wybuchów tym bardziej smuci, gdy porównamy go ze słynnym gejzerem w parku Yellowstone, który maksymalnie strzela na wysokość 55 metrów. I to właśnie on pojawia się chyba każdemu w myślach, słysząc słowo gejzer. Wyłącz. Ale wali. Fest siarą. Nic nie widzę. Nic nie widać, nie? Też bryle są. Dawaj. Idziemy już w stronę wyjścia. Się rozpadało fest. Mówił, że jaka będzie lepsza pogoda. Ile jest? Co? Która jest? 16 po. 16 po, no 15 minut na dojście do tego. Tak idziemy. Trzymaj ten swój kij i wychodzimy. Dzisiejszy dzień praktycznie już koniec. No. Jeżeli macie dość czasu i wystarczająco długo napatrzyliście się już na tryskający gejzer, to proponuję spacer po tej pięknej dolinie. Oczywiście w zależności od wolnego czasu. Ja większość swojego czasu przeznaczyłem na wypatrywanie większego wyrzutu, bo jak widzieliście wcześniej wyrzuty są bardzo zróżnicowane, a na każdy trzeba czekać około 5 minut. Żeby nagrać najwyższy wyrzut, jaki widzieliście u mnie na filmie, musiałem odczekać około 30 minut. I take shots to the top.
faces is a form of art. I'm never gonna look back, 'cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast, and that's facts. Co jeszcze dzisiaj było z atrakcji? Dzisiaj już nic nie było z atrakcji. Byliśmy w bonusie, no byliśmy w supermarkecie tym islandzkim. Ceny mają jak na całej Islandii, to nie jest specjalnie tanio, natomiast jest dużo taniej niż w Reykjaviku. No zakupiliśmy trochę jedzenia, żeby przyoszczędzić na restauracjach, może nie tyle co przyoszczędzić, co jest tu problem ze znalezieniem restauracji, bo w większości miejsc teraz przyjeżdżamy o godzinie 17, to jeszcze są otwarte, natomiast już tutaj mówił przewodnik, że w niektórych miejscach przyjedziemy o godzinie 19, no to już wszystko pozamykane, nawet restauracje pozamykane. No więc trzeba sobie coś dokupić z takiego prowiantu. No i to będzie na tyle dzisiejszego dnia.